rozpoczynamy zwiedzanie Brna od Hrad Vevery, czyli zamku Vevery. Co ciekawe, dzisiaj 6 lipca obchodzimy wspomnienie Jana Husa, słynnego czeskiego reformatora, dlatego jest to święto narodowe i Czesi mają wolne, jest tu dużo ludzi. Jan Hus był słynnym reformatorem kościoła, prekursorem, słuchajcie, ruchu reformacji, dlatego żył na długo przez Martinem Lutrem, tak, bo na przełomie XIV i XV wieku zapoczątkował bardzo ważny ruch, który rozpoczął reformę kościoła i Jan Hus dał sprzeciw działaniom klerów, który w tamtym czasie ciemiężył ludność, no i który wymagał tejże reformy. Efektem ubocznym niestety tego jest to, że Czechy są jednym z najbardziej laickich krajów świata. Mało kto tu chodzi do kościoła. Przed wami zamek Vevery w całej okazałości. Okazuje się, że jego historia sięga początku XIII wieku. Z 1213 roku pochodzi pierwsza wzmianka pisemna, natomiast zamek w tym miejscu istniał już stulecie wcześniej, czyli w XII wieku, także jest to bardzo stara budowla. Zaraz będziemy mieć wycieczkę z przewodnikiem, zobaczymy, jak wyglądają wnętrza zamkowe. Jesteśmy we wnętrzach zamku Vevery. Są one bardzo ciekawe. Dowiedzieliśmy się, że pierwsza legenda o zamku pochodzi z około 1050 roku, a przed nami stara biblioteka z książkami z epoki. Na druhou stranu, ale zase, když už jste ho zabili, tím, že jste se takový křížel, tak Zamek Vevery ma oczywiście strategiczne położenie. Leży wśród zalesionych wzgórz. Obok tu płynie rzeka, albo może jest to jezioro. O, zobaczcie, przepływa nim właśnie stateczek. Dlatego takie położenie zamku sprawiało, że był on trudny do zdobycia przez potencjalnych najeźdźców. Ciekawostka historyczna a propos zamku Vevery. Zamek odwiedził Winston Churchill, brytyjski premier, i to trzykrotnie w 1906, 1907 i 2008 roku. Jesteśmy przed drugim zamkiem. Oto Spielberg, hrad Spielberg. Słynny na cały świat zamek górujący nad Brnem. Z drugiej strony można zobaczyć panoramę miasta. Tak wygląda dziedziniec zamku Spielberg. Niestety zamek w środku jest już zamknięty, gdyż zwiedzanie trwa tylko do godziny 18, więc wrócimy tu jutro, żeby zobaczyć, co przedstawia on w środku. Po intensywnym zwiedzaniu
pora na solidne jedzenie. Postanowiliśmy skosztować tradycyjnej czeskiej kuchni. Bardzo lubimy knedliczki, chociaż słuchajcie, ja nie jadłem ich już ze 20 lat. No i dlatego postanowiliśmy dania zamówić takie, w których są knedliczki. Małgosia ma gulasz wołowy z knedliczkami, a ja kaczkę też z knedliczkami. Jest z nami Kresi. Ahoj! Dzisiaj kontynuujemy zwiedzanie Brna. Zaczynamy od słynnej na cały świat, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO willi Tugendhatów. Jest to modernistyczna willa zaprojektowana przez Ludwiga Misa van der Rohe i udostępniona mieszkającym, czyli małżeństwu Tugendhatów w grudniu 1928 roku. Czyli jest to współczesny zabytek, natomiast jest to perła architektury modernistycznej, która od momentu jego powstania jest jednym z symbolów Brna. Na uwagę zwraca nie tylko ciekawa, futurystyczna jak na tamte czasy architektura zewnętrzna, jak i wewnętrzna, co zobaczycie za chwilę, ale również piękne położenie willi na granicy parku Lużanki, który jest tutaj poniżej tego ogrodu. No i za tym pasem zieleni można podziwiać panoramę zabytkowego miasta Brna. W oddali na wzgórzu oczywiście widać zamek Spielberg, a oprócz tego między innymi katedrę świętego Piotra i Pawła. Oto garaż państwa Tugendhatów. Jeździli oni taką oto piękną, klasyczną Tatrą. Tatrę może część z Was kojarzy jeszcze sprzed lat, bo dawniej po polskich drogach jeździły ciężarówki Tatry, ale Tatra produkowała dawniej piękne samochody osobowe. Co ciekawe, słuchajcie, Tatrą jeździła córka Stalina. Zaraz zobaczycie na zdjęciu ten eksponat, który widziałem w 2006 roku na targach motoryzacyjnych w Lipsku. Kabriolet Tatry. Ten zresztą też ma otwierane. Stąd możecie zobaczyć willę w całej okazałości. To, co ją wyróżnia, to to, że wyprzedzała swoją epokę. Pamiętajcie, że powstała prawie 100 lat temu, a design ma bardzo taki współczesny. Ten design może się podobać lub nie. Niektórzy lewacy, jak na przykład Stephen King, słynny amerykański autor horrorów, nazywa tego typu domy o takim designie makabryłami. Ale jedno jest pewne, w latach 20. ubiegłego stulecia taki design był wielką rzadkością. Teraz uczestniczymy w nietypowej wycieczce, mianowicie zwiedzamy podziemia Brna. Labirynt, ten tu gdzie jesteśmy, tak, to jest labirynt pod targiem ważyłnym. Dlaczego podziemia w Brnie? No bo w XIV wieku Brno było trzecim największym miastem Królestwa Bohemii i już wtedy liczyło sobie około 7 000 mieszkańców, rozrastało się, pojawiali się tu kupcy, potrzebowali piwnice, żeby trzymać gdzieś towary.
No i te piwnice zaczęły się rozrastać, połączono je tunelami, w kolejnych stuleciach dobudowali i tak oto powstało podziemne miasto Brno. Brzmi to ciekawie. Słuchajcie, jesteśmy teraz w piwniczce z winem. To jest oczywiście część podziemnego miasta Brno. Tak jak wam mówiłem, te podziemia służyły głównie do przechowywania towarów, a że w okolicach, w całych Morawach są piękne winnice i robi się tu dobre wina, no to nie mogło oczywiście zabraknąć beczek z winem. Rozważené pijavice nebo bylinkové obklady. Nejčastěji se používaly ty pijavice, hlavně... Teraz znajdujemy się na wzgórzu Piotrowym. Przed wami monumentalna katedra świętego Piotra i Pawła, której historia sięga XII wieku. Wtedy tutaj na wzgórzu Piotrowym stał zamek, no i na jego miejscu zbudowano katedrę początkowo w stylu romańskim, następnie w XIII wieku przebudowano ją na styl, jak widać, gotycki. Czemu jak widać? No bo gotycki styl charakteryzuje się tymi szczelistymi wieżami. Przed wejściem do katedry znajdują się dwie figury świętych. Ponieważ katedra nosi wyzwanie świętych Piotra i Pawła, można się domyśleć, że i figury przedstawiają świętego Piotra i Pawła. A teraz który jest który? No, drogą dedukcji. Ten tu ma klucze do nieba, więc jest to święty Piotr. No to drugi ze świętych musi być świętym Pawłem. A teraz ciekawostka, mam na imię pierwsze Piotr, a na drugie Paweł, więc to są de facto moi patroni. Oto ostatni punkt dzisiejszego programu Zwiedzania Brna. Stara Radnica, czyli cudowny, zabytkowy, stary ratusz. Trwa Magic Hour. Starówka Brna jest pięknie oświetlona, a z drugiej strony, czyli na zachodzie, góruje nad miastem majestatyczny zamek Spielberg. Myśleliśmy, że wieża ratuszowa będzie ostatnim punktem programu, ale to okazało się, że jest jeszcze jedna atrakcja, mianowicie latający aligator. No i na dziś, słuchajcie, kończymy ostatecznie zwiedzanie. Jak to się mówi? See you later, alligator. Dzisiaj kontynuujemy zwiedzanie zamku Spielberg w Brnie. Wybraliśmy się na wycieczkę do kazamat. Tutaj kazamaty rozumie się jako taki najniższy poziom zamku, niski zamek. Nie są to jakieś piwnice, tak jak wczoraj w podziemnym mieście Brnie, no ale jest tu dość ciekawie, dlatego że można podziwiać te surowe ceglane mury zamkowe, no i dodatkowo wkomponowano tu trochę współczesnej sztuki, tak jak tutaj połówki psów albo krzesło na nogach. Zwracam honor, dlatego że są tu prawdziwe kazamaty. Podziemia, piwnice i to robi wrażenie podobnie jak wczoraj w podziemnych tunelach, w podziemnym labiryncie pod targiem warzywnym. Znajdujemy się w ładnej części starówki Brna, która nazywa się Morawskie Nas. O, ten zabytkowy budynek to
Galeria Morawska niestety jest zamknięta na okres rekonstrukcji i to aż od 2023 do 2026 roku. Obok znajduje się Kościół Świętego Tomasza, a za nami pomnik rycerza na koniu, który nazwano Odwaha, czyli odwaga. No i przypomina nam trochę konia trojańskiego. Konia trojańskiego widzieliśmy, proszę jada, w Czanakkale, w Turcji i w Troi, w Turcji, która się teraz nazywa Truwa. Zaraz zobaczycie na sąsiednim slajdzie, jak wygląda turecki koń trojański. No. Dzisiaj postanowiliśmy pozwiedzać Muzeum Morawskie. Oto jeden z jego budynków, Antropos, którego największą atrakcją są modele mamutów. Ta część muzeum przedstawia nam historię ewolucji człowieka i różne prehistoryczne gatunki zwierząt. Na dole była rekonstrukcja mamuta, natomiast na piętrze znajduje się prawdziwy szkielet mamuta, znaleziony w nieodległej miejscowości Predmosty. Teraz znajdujemy się w miejscu, gdzie są rekonstrukcje malowidł naskalnych. Można je spotkać w wielu miejscach świata. Najsłynniejsza z nich to oczywiście Grota Lascaux we Francji, ale jest ona zamknięta dla turystów, gdy zdarzały się tam akty wandalizmu. Ale co ciekawe, wiele tego typu malowidł naskalnych znajduje się również w Afryce Północnej, między innymi w Algierii i Maroku. Tam będziemy i postaramy się wam to relacjonować na żywo. Zobaczcie dookoła. To są oczywiście tylko rekonstrukcje. Teraz jesteśmy w kolejnej części pawilonu Antropos, która pokazuje obrazy przedstawiające ten okres ewolucji człowieka, czyli ludzi pierwotnych, jak neandertalczyków, naszych przodków. O, zobaczcie, ten obraz szczególnie zwrócił naszą uwagę z wielkim mamutem. Teraz jesteśmy w drugim budynku należącym do Muzeum Morawskiego w Brnie, mianowicie w Pałacu Biskupim. Znajduje się tu parę wystaw, jedna z nich dotyczy genetyki, druga fauny Moraw. No i wybraliśmy właśnie te o faunie. Na razie zaprezentowano tu różne gatunki ptaków, jakie żyją w Morawach. Słuchajcie, ten niepozorny czarny obelisk jest jednym z symboli Brna. To chronometr, czyli odmierza czas w trakcie okresów pokoju, natomiast symbolizuje opór i odwagę, waleczność mieszkańców Brna. Ja myślałem, że dotyczy to może wydarzeń z czasów II wojny światowej, ale nie. Co ciekawe, dotyczy to tak zwanego potopu szwedzkiego. Potop szwedzki to był najazd armii szwedzkiej, który doświadczyła Polska, ale co ciekawe, Szwedzi najechali również w Brno. I w 1645 roku miało miejsce oblężenie Brna przez 30-tysięczną armię szwedzką i
mieszkańcy tego miasta stawiali opór przez 112 dni, no i przetrwali. To znaczy Szwedzi nie zdobyli tego miasta, czyli Brno zapisało się podobną kartą, czy zapisało się na kartach historii podobnie jak polska Częstochowa, która stawiła bohaterski odpór Szwedom. A górna część się obraca. Brno jest bardzo ładnym miastem. Przed wami Machenowo di Wadlo, czyli teatr Machena. Co więcej, wiele ulic Brna ma piękne, secesyjne kamienice. Oto tego przykład. W końcu rozpoczęły się upały. Dziś było w Brnie 32 stopnie Celsjusza, dlatego zdecydowaliśmy się na lody, ale lody nietypowe, mianowicie kuliczkowa zmarzlina. Tak to wygląda. Ja mam dwa smaki, truskawka i limonka, a Małgosia marshmallow i śmietana z ciasteczkami. Zobaczymy, jak smakuje. Jesteśmy teraz w podziemiach zamku Spielberg, w którym znajdują się zbiorniki z wodą, czyli tak zwana cysterna. Na razie zaprezentowano tutaj nagrobki, w tym nagrobek jest związany z Polską, a konkretnie regionem Małgosi, czyli Alberta z Krosna. Jesteśmy na kolejnej wycieczce z przewodnikiem. Tym razem nazywa się ona The History of the Castle i pokazuje piękne wnętrza zamku Spielberg. Teraz zwiedzamy Muzeum Zamku Spielberg. No jest tu kilka ekspozycji. Jedną z nich to podobna rzecz do tego, co widzieliśmy wczoraj, czyli fauna mora. Bo tu można zobaczyć lisa. Jesteśmy na ostatniej, trzeciej wycieczce. Nazywa się ona Bastion Spielberg i moim zdaniem jest najciekawsza, bo pokazuje te fortyfikacje od środka. Dowiedzieliśmy się ciekawostki. Chodzi o pewną legendę, która nawiązuje do czasów XVII wieku, kiedy tu Brno najechali Szwedzi, jak już wiecie. Szwedzi nie zdobyli miasta, ale jest taka legenda, że generał Torstensson podpisał cyrograf swoją krwią i obiecał diabłu, że jeśli zdobędzie Spielberg i całe Brno, wówczas wszystkie dusze ze Spielbergu, ludzi tam mieszkających,
zostaną przypisane diabłu, trafią do piekła. No i diabeł kazał się wyszczelić jako kulę armatnią, żeby zniszczyć mury, fortyfikacje Spielbergu, ale nie udało się to, dlatego że mury tej twierdzy były poświęcone. No i tak oto Szwedzi ponieśli tu klęskę, musieli się wycofać, nie zdobyli miasta. W Muzeum Zamku Spielberg nie mogło oczywiście zabraknąć eksponatów archeologicznych. W tej sali zaprezentowano przedmioty codziennego użytku, chociaż w miastach stare, bo z XIV-XV wieku. Ta część muzeum pokazuje narzędzia tortur. Stosowano je aż do 1776 roku na mocy prawa, które zezwalało na tego typu niecne praktyki. O, tak to wygląda. Co ciekawe, słuchajcie, myśmy zwiedzili kiedyś Muzeum Tortur, które mieści się w twierdzy Kalemegdan w stolicy Serbii, czyli Belgradzie. Zaraz zobaczycie na sąsiednim slajdzie, jak wyglądały tamte narzędzia tortur. Ponieważ Spielberg to twierdza, łatwo się domyśleć, że pełnił on również funkcję więzienia. Tak, w XVIII i XIX wieku było to więzienie, które dość niesławnie zapisało się na kartach historii, dlatego że osadzono tu więźniów politycznych z czasów przy gry cesarstwie austriackim. Osadzano tu węgierskich Jakobinów, Włochów, ale również Polaków. Dlaczego? No bo ziemie te wchodziły w skład cesarstwa austriackiego, no i wszelkie osoby narodowości polskiej, włoskiej, mam to na myśli północ Włoch, i węgierskiej, które prowadziły działania nacjonalistyczne, wyzwoleńcze, no z pewnością były potępiane przez władzę i niestety tutaj siedziały w tym więzieniu i prawdopodobnie podlegały tym torturom na podstawie tych narzędzi tortur, które widzieliście przed chwilą. Ta część opowiada o prześladowaniu węgierskich Jakobinów, tak? Tak jak wam to już opowiadałem, czyli trzymano tu więźniów politycznych. Co ciekawe, część właśnie spośród tych węgierskich Jakobinów przeniesiono do innego więzienia, w innej twierdzy, w Kufstein w Austrii. Kufstein jest słynne na cały świat, jest tam naprawdę piękna twierdza. I będziemy tam już wkrótce, już w drodze do Afryki. Zaczynamy od tego znowu Monachium i Kufstein. Na granicy leży niemiecko-austriacki. No, na szczęście nie zabrakło sali poświęconej polskim rewolucjonistom, Polakom, którzy tu byli więźniami politycznymi w więzieniu twierdzy Spielberg, tak? Ta sala jakoś tam uhonorowała. Ze znanych nazwisk, no to Jan Weiger tutaj ksywilą, co prawda tylko rok. We Wrocławiu mamy na ulicy Weigera szpital. Twierdza Spielberg spełniała rolę więzienia niestety także w trakcie II wojny światowej, w czasach nazistowskich, no i ta sala to dokumentuje.
wybraliśmy się do Lednic. To mała miejscowość na granicy Czech, Słowacji i Austrii. Znajdują się tu wspaniałe kompleksy pałacowe wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Otóż jest to tak zwany Lednicko-Walticki krajobraz kulturowy i w jego obrębie wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO kilka obiektów. Główny z nich jest przed wami. Oto cudowny pałac w Lednicach. Zobaczymy, co czeka nas w środku. Zwiedzanie rozpoczynamy od ruin romantycznych Janów Herad, czyli domku myśliwskiego stylizowanego na średniowieczny zamek. Z zewnątrz wygląda bardzo ładnie. Ciekawe, co czeka nas w środku. Tam być w tomu Paryżu. Jesteśmy teraz na pierwszej wycieczce wewnątrz pałacu Lednice. Nosi ona nazwę Dziecięce Pokoje i Muzeum Marionetek. Tak wyglądały dziecięce pokoje dzieci arystokracji, które tu mieszkały przed wiekami. Można zobaczyć tradycyjne zabawki. Już wtedy dzieci bawiły się misiej. O, tak widać cydliwego. Zobaczcie, jakie lalki. Małgosi kojarzą się one z horrorami, na przykład Annabelle. Ten korytarz prezentuje ludki, czyli marionetki po czesku, z różnych zakątków świata. Są indonezyjskie, te też nieco przypominają postacie z horrorów. Są też, słuchajcie, sycylijskie, te takie rycerskie. O, a tutaj jest Munzberga. I znowu indonezyjskie. Jesteśmy na kolejnej wycieczce. To główna wycieczka pod tytułem Reprezentacyjne sale zamku Lednice. To myśliwy. Zobaczcie, zdolny myśliwy upolował jednorożca. W tym miejscu pozdrawiamy myśliwego sąsiada Małgosi. Serdeczne pozdrowienia. Każdy szanujący się kompleks pałacowy posiada
rozległe ogrody. I rzeczywiście ogrody przy pałacu Lednice są wyjątkowo urokliwe. Gorąco. Jesteśmy, słuchajcie, w oranżerii i otworzono tu tropikalne warunki, łącznie z wysoką wilgotnością. W dół schodziło się dużo lepiej niż pod górę, ale ja naliczyłem około 300 schodów i proszę, na tej karteczce piszę, że stąpamy po 302 schodach. Wysokość względna minaretu to tylko 60 metrów, no ale 302 schody pokonać nie tak hop-siup. Natomiast minaret ma 170 metrów nad poziomem morza. Dzisiaj mieliśmy bardzo intensywny program zwiedzania. Zwiedzaliśmy od godziny, słuchajcie, 12 do prawie 8 wieczorem. Także jesteśmy wykończeni, zmęczeni. No i po tak intensywnym zwiedzaniu pora na treściwy obiad. Jesteśmy w nietypowej restauracji u tłustych, ale dania wyglądają bardzo smakowicie.